Dobra, słuchajcie, jestem na pierwszym wschodzie w piątek rano. Dillon Reservoir koło Frisco, czyli w Szczyrku. Nie mam pojęcia, jak się te góry nazywają. Tam powoli pojawia się słońce. Tutaj mamy dwie takie śliczne górki. A tutaj nam oświetla słońce wstające, skały naprzeciwko. Ślicznie to wygląda. No, robię tutaj na kilka frontów. Sprzęt, woda, siodełko, a tutaj się przygotowuje woda na jedzenie, gaz, znaczy Boże, kawę i tak dalej. Mimo że mam dzisiaj śniadanie w hotelu jeszcze, to robię sobie już jedzenie, w sensie obiad i kawę na drogę, żeby się później nie trzeba było bawić. Przy okazji zorientowałem się, że rzeczy, co zamówiłem w tutejszym Decathlonie, o tym to Wam potem jeszcze opowiem. Patrzcie, fajne, nie? Chicken Alfredo pasta, 2 servings. Nie skojarzyłem, że 2 servings oznacza, że mamy 2 razy w jednym opakowaniu. W sensie jest 2 razy więcej jedzenia w jednym opakowaniu. Mało to wygodne, no bo będę musiał teraz zrobić obydwa. Na szczęście Aga mi dała termos, taki, który powinien obydwie te rzeczy zmieścić, więc po prostu będę miał w termosie i będę jadł na obiad i na kolację to samo codziennie. No i trudno. To tak jeszcze o samym fotografowaniu kilka słów. To sobie wziąłem teleobiektyw, bo widzicie, te góry to daleko są, nie? To nic tutaj nie widać i tak mi się właśnie wydawało. No w ogóle teleobiektyw to jest fajna sprawa na takie imprezy. No i teraz tak, jest tu filtr polaryzacyjny. On w teorii powinien coś tam ładnie pokolorować na tym niebie, ale nic nie zrobi, bo robię pod słońce. Ale za to, jak nim tam pokręcę, to się refleksy na wodzie powinny skasować, czego tutaj dobrze nie widać. Widać? Nie widać, gówno widać. Dobra, ale uwierzcie mi, kasuje mi refleksy. I teraz pytanie, co zrobić z tym niebem, które jest takie wypalone, no bo światło mierzy na dół, no to jest ciemne, a niebo jest takie, no bo patrzcie, tam jest ładne, nie? O, słoneczko wstaje. Tu się streszczać, a tu jest gówno. Patrzcie, co mamy, filtr szary połówkowy. Tak to działa. Mam do tego uchwyt, ale nie chcę mi się go teraz montować. Uchwyt to się montuje, jak są czasy naświetlenia po 30 sekund, ja mam 1/10 sekundy. No to patrzcie, co się stanie. Lepiej, nie? No i tak to wygląda w praktyce. Dobra, muszę się zawijać, bo to słońce faktycznie wstaje. A ten obiektyw nie łapie fajnie takich przy wschodzącym słońcu promieni na boki, więc muszę go zmienić chyba na coś innego, albo coś tam pokombinować. Przysłonę mu zmienię i może. No ale o tym kiedyś opowiem. Obiektyw to jest szeroki kąt i dlaczego? Coś Wam zaraz pokażę. Jak się ma szeroki kąt, patrzcie, to jest kawałek śniegu, tam jest woda, tam jest to słoneczko. Ten obiektyw na przysłonie 16 robi zajebiste promienie słońca. Te takie, wiecie, ładne. Więc tak, obniżamy go tutaj, nie? Tak, żeby było widać tego śniegu na dole, on to bardzo fajnie złapie. Słoneczko zostawiamy sobie tak w 1/3 i robimy zdjęcie. Zaraz Wam pokażę, co z tego wyjdzie. Kolejna rzecz. Jest kłoda, nie? Kłody są zawsze zajebiste, takie na jeziorze. Teraz grunt to nie zmoczyć butów. Dobra, i teraz tak, co z tą kłodą można? Jeszcze nie wiem, ale coś wymyślę. Kłoda, o coś takiego. Na gówno widać na tym monitorze. Moment. Patrzcie, jest kłoda, jest słoneczko. 2 słońca będą zaraz, zobaczycie, odbije się w jeziorze.
Kolejna rzecz. Tutaj są kamyki, nie? Kamyki, kłoda i góry w dali. Bierzecie szeroki kąt, to można na telefonie zrobić. I co z nim robimy? Kamyki w pierwszy plan, kłoda gdzieś tam i górki, nie? I zajebiście. I teraz jeszcze raz szeroki kąt. Też możecie to w telefonie spokojnie. No, włącza się. Co mamy? Gdzie jest ta kłoda? Chodź tutaj. Patrzcie, kłoda z lewej. Chowamy kawałek i górki. I zajebiście. No. Zaraz muszę iść zobaczyć, jak ta woda się gotuje. No idealnie. 15 minut gotowania. I zagotowane. Idziemy robić jedzenie. Dobra. No, zajebiście sobie zrobiłem. Ugotowałem wodę. A okazuje się, patrzcie, jak to jest zajebiście. I okazuje się, że zostawiłem sobie termos na to całe jedzenie w motelu. Super, to teraz są ugotowaną nad jeziorem wodę. Muszę jakoś przewieźć. Ja pierdolę do motelu, jeszcze tak, żeby tego nie przeuważyli. I tam sobie to zalać w termosie spokojnie. Kurde, albo może tutaj, no zobaczę, coś wymyślę. No mniejsza z tym. Tak, bo wiecie, nie wyspałem się w końcu, nie poszedłem spać, wstałem o tej 4 coś i już tak sobie próbuję dożyć tam do 11 i tam się sobie położę w trasie gdzieś. Dobra, wszystko na miejscu, zwijamy ten pierdolnik i lecimy dalej. Dobra, jeszcze obczajcie sobie te zdjęcia, co wam miałem pokazać. No, tutaj na dole śnieg, kamyczki i 2 słońca, zajebiste. Dalej, co mamy? Dalej poziome, jest ta kłoda, słońce, drugie słońce, nie? Wypas. Kurde, tutaj mógłbym polera założyć. Zobaczyć, czy mi się jeszcze uda, bo już w sumie to słońce wysoko jest. A ta woda się już, no właśnie, pofalowała, nie? No tak to jest, jak się przepuści chwilę i się nie przemyśli wszystkiego. Co dalej? No, włączcie. Kłoda, kamyczki, góry, to jest poziomy kadr, ale on byłby chyba fajniejszy w pionie. Maciej, zrobiłeś w pionie? To jest z jakiejś innej akcji, co jeszcze z Madery? Gdzie jest pionowy kadr? No, nie zrobiłeś. No i tak to jest, nie? Ale wiecie, w tym robieniu zdjęć to chodzi o zabawy, a nie o to, żeby się gonić z jakimiś kadłami i tak dalej. No. Wiecie, patrzcie, jadę se ulicą, a tutaj jest taki zajebisty widok. Patrzcie, wysepki i tam 2 górki. Tutaj jakaś trawka, światło. Więc zostawiłem go na poboczu. W Stanach to się spokojnie auto zostawia na poboczu. No i schodzę i będę zdjęcie robił, nie? No przecież. Ja pierniczę, patrzcie. Tu taka linia, co prowadzi do horyzontu. Tu jezioro, co go nimo. Znaczy jest tam, ale tutaj to nimo. Tu są te wysepki, a tam górki na końcu. No jaki widok. Niesamowity jest, naprawdę ślicznie. Dobra, robię zdjęcie i spadam już. Dobra, to jeszcze przedstawienie foteczek z tego miejsca. Są kompletnie kosmiczne. Tutaj w różnych tonacjach, znaczy na różnym naświetleniu, bo robię bracketing, czyli po 3 zdjęcia na troszkę przepalonym, troszkę niedoświetlonym i takim w miarę na średnio. Zawsze to robię na takich najciekawszych spotach, no bo potem wracasz do domu i chciałbyś mieć możliwości ratowania, jak się okaże, że spieprzyłeś zdjęcie. Niektóre są na bracketingu, niektóre są na HDR-ze, a niektóre, takie jak na przykład to, są bez niczego normalnie. No jak widzicie, ciemne miejsca są ciemne, jasne są, no jasne, ale nie prześwietlone. Tak zazwyczaj troszkę nie doświetlam tych zdjęć, właśnie po to, żeby nie prześwietlać. No i tyle, zajebista miejscówka, ja pierwszy. Ten wschód to był taki, no ładny był, myślę, że te zdjęcia będą spoko, ale ta miejscówka była ciekawsza. Z zdjęciami to zazwyczaj jest tak, że nakręcasz, a potem przychodzisz do domu i okazuje się, że gówno, nie?
Jeszcze raz jest. O, panie Photoshopie, ratuj. No, bo to nie zawsze tak działa. Dobra, opowiem wam jeszcze kiedyś o tym, co tutaj za graty wożę, ale to nie tym razem. To jest absolutne szaleństwo. Popatrzcie, jestem na wysokości 3700 metrów. Sypie śnieg. Krótkie spodnie. Dwa aparaty, ten duży i ten mały. Wyleciałem dzisiaj rano z Krakowa o 6:10. To już będzie prawie 24 godziny temu. Może pokażę wam, co tutaj się dzieje. No i przeleciałem przez Frankfurt. Tam 3 godziny przerwy. Wsiadłem w samolot. No i doleciałem do Denver w stanie Colorado. I zaczynam teraz 5-dniowy road trip przez 4 stany. Colorado, Utah, New Mexico. No i ten czwarty, czyli ten, w którym się znajduje Las Vegas. Piękna sprawa. Bardzo się bałem tej wycieczki. Jest ona dość niespodziewana. Wynająłem sobie auto, które się nie nadaje do takich rzeczy. W sensie do jazdy po szutrach, po śniegach i tak dalej. A tutaj będą grube szutry, takie grube. Patrzcie, jaki śliczny zachód. Natomiast na miejscu okazało się... to auto to miała być RAV4, nie? Czyli napęd na 2 koła przednie i tyle. I opony takie zwykłe. Ale okazało się na miejscu, że mają dla mnie inne auto, jakbym chciał. Popatrzcie co mam. Jeep Wrangler Rubicon. Piękna sprawa. Napęd na 4 koła. Mogę wkręcić go, mogę go wykręcić. No, dużo bym mógł o tym opowiadać. Dopiero się uczę tam jeździć. Tak więc mogę cię wpierdolić wszędzie. Oczywiście tego nie zrobię. No, ale już się nie boję. Dobra, pozdrawiam was. Popatrzcie, jeszcze zegarek mi się Garmin nie przestawił się. Jeszcze chciałem wam pokazać, że jest 2 nad ranem, czy tam 4 w Polsce, czyli 24 godziny prawie, że w trasie już bez spania prawie, poza tym, że w samolocie. Dobra, zjeżdżam na dół do Frisco i idę spać. Trzymajcie się. Będę opowiadał więcej. Na razie, hejka. Miejscówki na wschód.
Bo wyobraźcie sobie, że zajechałem na miejsce, zostawiłem auto, ale nie wiem gdzie to jest. Byłem pewien, że będzie to jakaś opisane albo coś, ale gówno. Więc chodzę i szukam. Ślicznie jest, słońce wstaje. A najwyżej sobie wschód iść stąd, bo i tak jest na tyle pięknie, że to nie ma znaczenia większego.